Wyobraźmy sobie scenę, która z pozoru wydaje się absolutnie niemożliwa. Scenę, która pokazuje, na czym polegał prawdziwy geniusz jednego z najwybitniejszych polskich władców. Zapraszam do zgłębienia tajemnicy jednej z najbardziej brawurowych misji dyplomatycznych w naszej historii. No właśnie, dlaczego? To jest pytanie, które przez wieki spędzało sens powiek historykom i kronikarzom. Przecież to wbrew jakiejkolwiek logice pola walki i polityki, a jednak coś takiego naprawdę się wydarzyło. Przenieśmy się myślami do jesieni 1365 roku. I nagle u bram potężnej twierdzy w Malborku, bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi, pojawia się sam król Polski, Kazimierz Wielki. 3-dniowa wizyta w sercu państwa wroga. Zaskoczenie musiało być absolutne. I tutaj zaczyna się cała zabawa, bo jak to często bywa, mamy dwie trochę różne wersje wydarzeń. Jedną spisaną przez kronikarza Krzyżackiego, drugą przez naszego Jana Długosza. Obie strony niby mówią o tym samym, ale kładą akcenty w zupełnie innych miejscach. Zobaczmy, co z tego wynika. A teraz posłuchajmy tego. To są słowa, które rzekomo wypowiedział Kazimierz, a które z wielką starannością zanotował kronikarz Krzyżacki. Król zwiedza świetnie zaopatrzone magazyny zamkowe i rzuca taki tekst. No, brzmi to co najmniej dziwnie, prawda? Prawie jak jakaś zawualowana groźba albo niezwykle inteligentna prowokacja. No właśnie, o co w tym wszystkim chodziło? Aby to zrozumieć, musimy na chwilę wcisnąć pauzę i spojrzeć na szerszy obraz, bo ta wizyta nie była jakimś odosobnionym kaprysem króla. To był jeden precyzyjnie skalkulowany ruch na wielkiej europejskiej szachownicy politycznej. Mamy więc sytuację, w której od ponad 20 lat panuje pokój. Ale to nie jest żadna sielanka. To bardziej jak cisza przed burzą. Taki zimny, pełen napięcia spokój. Obie strony mierzą się wzrokiem i czekają na ruch przeciwnika. I właśnie w tym specyficznym momencie Kazimierz dostrzega swoją wielką szansę. I tu dochodzimy do absolutnego sedna sprawy. Musicie wiedzieć, że w głowie Kazimierza wcale nie było odzyskiwanie Pomorza. Przynajmniej nie w tamtej chwili. Jego wielki, strategiczny cel leżał zupełnie gdzie indziej, na wschodzie. To podporządkowanie Rusi było jego obsesją i głównym kierunkiem ekspansji. Każdy, kto choć trochę zna się na strategii, wie, że wojna na 2 fronty to koszmar. A Kazimierz był mistrzem strategii. Wiedział doskonale, że nie może zaangażować całej potęgi królestwa na wschodzie, jeśli za plecami będzie miał gotowych do ataku śmiertelnie groźnych krzyżaków. To byłoby po prostu strategiczne samobójstwo. I to jest właśnie to, po co on tam pojechał. Nie po sojusz, nie po przyjaźń. Pojechał po coś, co w języku dyplomacji nazywa się życzliwą neutralnością. To jest genialne w swojej prostocie. To tak, jakby powiedzieć, słuchajcie, ja teraz robię swoje na wschodzie, a wy po prostu obiecajcie, że nie będziecie mi przeszkadzać, okej? Nie musicie pomagać, po prostu się nie wtrącajcie. I właśnie o taką niepisaną umowę chodziło. A teraz zobaczmy, jak on to rozegrał krok po kroku. To jest czysty majstersztyk. Po pierwsze, totalny element zaskoczenia, które wybija z rytmu. Po drugie, publiczna inspekcja. Król chodzi, ogląda niby z ciekawości, a tak naprawdę wysyła sygnał. Widzę waszą siłę, doceniam ją. Po trzecie, ta genialna wstawka o zdrajcach. To było mistrzostwo. Mówi im wprost. Są tacy, co namawiają mnie do wojny z wami, ale to ja, król, decyduję o pokoju. I wreszcie po czwarte, gwóźdź programu, zdobycie gwarancji tej kluczowej neutralności. To nie była zwykła dyplomacja, to było postawienie wszystkiego na jedną kartę. Zagrał wabank. Pojawiając się tam osobiście, pokazał taką pewność siebie, że postawił krzyżaków pod ścianą. No bo jak mogliby go zaatakować zaraz po tym, jak gościli go z najwyższymi honorami? Straciliby twarz w oczach całej Europy. I właśnie dlatego te wszystkie uczty, turnieje i ten cały przepych, o którym czytamy w kronikach, to wszystko było tylko scenografią. Piękną, bogatą oprawą dla teatru jednego aktora. Aktora, który w ciągu 3 dni rozgrywał partię o przyszłość i bezpieczeństwo swojego królestwa. Co nam to wszystko mówi? Ano mówi nam to, że średniowiece to nie były tylko proste bitwy na miecza. To była niesamowicie skomplikowana gra, pełna niuansów i politycznego pragmatyzmu. Kazimierz Wielki pokazał tutaj coś fundamentalnego. Zanim ruszysz do ataku, upewnij się, że masz bezpieczne tyły. A jego wizyta udowodniła, że czasem jeden osobisty gest jest wart więcej niż setki stron formalnych traktatów. I to zostawia nas z tym jednym wielkim pytaniem. Co by było, gdyby krzyżacy wtedy powiedzieli nie? Gdyby ten niewiarygodny dyplomatyczny gambit się nie udał? Jak zupełnie inaczej wyglądałaby dzisiaj mapa Europy Wschodniej? To jest myśl, która naprawdę daje do myślenia.